Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Pogadajmy, w których zajmujemy się historią gier FPS. Kilka słów zanim zacznę ten odcinek. Powiem Wam, że przygotowując sobie gameplaye z aktualnych, czekajcie, jeszcze lampkę zapalę, z aktualnych gier do tego odcinka, powiem Wam, że niemal wszystkie te gry, wchodzimy w taki fajny czas, kiedy wszystkie gry niemal wszystkie gry są dobre. I naprawdę tytuły, które zapragnąłem skończyć, pogrywając w nie trochę. Naprawdę mega fajne tytuły. Widać, że tutaj następuje taki czas, że wydaje mi się, że twórcy zaczęli ogarniać technologię, ogarniać silniki i te gry wychodziły coraz lepsze. I wiele z tych tytułów naprawdę jest warte skończenia. Nie mówię, że wszystkie, prawie wszystkie, bo niektóre faktycznie, te, w które grałem, były dosyć sporymi shitami i zamierzam tutaj o nich też Wam kilka słów powiedzieć. Najlepsze jest to, słuchajcie, że dzisiaj, jeżeli masz oryginalne te gry, o których dzisiaj będzie mowa, masz je na płycie, nie mówię o Steamie, masz je na płycie, nie możesz w nie legalnie dzisiaj zagrać. Paradoksalnie trzeba je skrakować. Dlaczego? Ponieważ mamy tam, zazwyczaj te gry miały zabezpieczenie Save Disk, był to DRM i tak naprawdę ten DRM nie działa ani na Windowsie 10, ani na Windowsie 11, ponieważ został dodany update, kiedyś tam, nie pamiętam kiedy, to nie jest ważne, łatka, która blokuje dostęp do plików save diskowych, więc jeśli chcesz zagrać w te gry, musisz ściągnąć kraka. Jest to jedyny legalny sposób, żeby w swoje gry, które posiadasz na płycie, zagrać. I nie ma niestety tutaj żadnego wyjścia. Oczywiście można kupić sobie na Steamie czy tam na Gogu, ale mówię o tych grach na płycie. To, co chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że najbardziej w odpalaniu tych gier, kiedy je próbuję uruchomić, najbardziej lubię to, że one się nie odpalają. Uwielbiam tą walkę z tytułem, żeby go uruchomić w moim przypadku na Windowsie 10. I jeszcze żadna gra nie wygrała ze mną. Oczywiście to czasami trwa godzinami, zanim próbuję odpalić, ale to jest, powiem Wam, najfajniejsza zabawa to jest właśnie próba uruchomienia tych gier na nowych systemach. Bardzo często jeszcze w wysokiej rozdzielczości. Zresztą wszystkie materiały tutaj, które widzicie zobaczycie na dzisiejszym filmie, zostały nagrane natywnie, tak? Natywnie przeze mnie. Pewnie mógłbym jeszcze na tym posiedzieć, zmienić FOV, bo wiadomo, że tam Field of View powinno być trochę szersze przy tak dużych rozdzielczościach, ale już tam ważne, że się odpalały. W każdym razie powiem Wam, że jeżeli gra się w końcu odpala, to trochę jestem zawiedziony, bo to znaczy, że już się zabawa kończy i mogę ruszać do kolejnej gry. Ale jest sporo zabawy, powiem Wam. Naprawdę jest fajna. Fajna dla mnie, ja się tym jaram właśnie, takim odpalaniem tytułów, które nie chcą się odpalić i które wszyscy mówią, że nie będzie działało na Windowsie 10, czy tam 11, no 11 nie wiem, na Windowsie 10, a u mnie się one oczywiście odpalają, ale mówię, to jest po jakby wielogodzinnym researchem i próbami, ale w końcu zawsze dopnę swego. No, dobra, słuchajcie, zaczynamy od fantastycznego tytułu, słuchajcie. To była gra, o której nie za wiele było wiadomo. Jest to Operation Flashpoint Cold War Crisis, którego nazwa później zostanie zmieniona na Arma. Poczekajcie, nie pamiętam, jakąś taką nazwę. Ja znam oczywiście tą nazwę, ale to potem było zmienione jakoś. Chyba Arma Cold War Crisis. Chyba tak było zmienione. Nazwę zmienili. Tytuł, który był bardzo, myślę, że tak powiem, ambitny, była to mega ambitna gra. Ona może dobrze nie wyglądała, bo nie wyglądała dobrze, ale była mega ambitnym tytułem. Wcielaliśmy się w żołnierza, w trakcie to były takie walki pomiędzy Rosjanami a Amerykanami, gdzieś tam na jakiejś wyspie. Jakiś Everon, tak? Czy to był taki kraj? Everon, nie wiem. W każdym razie różnica była taka pomiędzy innymi grami FPS, że tutaj w zasadzie starała się gra bardzo cisnąć realizm. Tutaj nie było historii, że użyjesz sobie apteczki, jeden strzał i koniec, zaczynasz misję od nowa.
Dodatkowo bardzo często wraz z nami atakowali z nami inni żołnierze. Można było wsiadać do samochodów i nie tylko powiedzmy wojskowych, ale można było na przykład, chyba tam Trabant był, czy Wartburg, można było ten samochód chapnąć i tym samochodem jeździć. No mega fajna gra. Cały czas miało się wrażenie, że bierzemy udział w ogromnej operacji wojennej, gdzie wszyscy gdzieś tam wokół nas walczą i dużo się dzieje. Żołnierze między sobą rozmawiali. To było dosyć dziwne, bo rozmowy były po prostu wyciętymi jakby fragmentami poskładanymi w jedno zdanie i to czasami brzmiało dziwnie, ale dzięki temu cały czas mieliśmy wrażenie, że oni się ze sobą komunikują, że gdzieś tam widzą żołnierza, mówią ci gdzie, na której godzinie widzą czołg i tak dalej, i tak dalej. No mega świetna, słuchajcie, gra, w którą pamiętam, że kończyłem ze 3 chyba razy w nią grałem. W każdym razie, widzicie, kolejny tytuł to był Arma Cold War Assault, czyli oryginalnie był Operation Flashpoint, potem był Arma Cold War Assault. No twórcy podeszli bardzo fajnie do tematu i faktycznie czuć, że jest to taka gra, która starała się jak najwierniej, czy tam jak najrealistyczniej oddać realia pole bitwy. Na pewno gra, tak jak mówię, nie wyglądała, aczkolwiek pamiętam, że był to tytuł, w który jak zagrałem i wszedłem do lasu i zobaczyłem, że każde drzewo jest obiektem 3D, to było wow. To nie wiem, czy to nie była pierwsza gra, w której las był zrobiony tak, że każde drzewo było faktycznie obiektem 3D. Jest też tutaj słynna misja, nie pamiętam dokładnie jak ona się nazywała, ale słynna misja, kiedy próbujemy uciec samotnym żołnierzem do lasu przed ostrzeliwującymi nas czołgami, czy też czołgiem. O Chryste Panie, pamiętam ile ja paznokci obgryzłem na tej misji, jak byłem wściekły. Misja, która w dużej mierze polega na zwykłym szczęściu. Czy ci się uda dobiec akurat, czy cię ten czołg tam zmiecie z planszy. No mega irytująca misja, ale ogólnie sama gra naprawdę fajna. Podoba mi się też to, że w odróżnieniu od innych gier, na przykład nie wiem, jakichś takich Call of Duty, walka bardzo często jest na długim dystansie, ponieważ no wiadomo, że karabiny tak naprawdę potrafią strącić, nie wiem, ze 100 metrów przeciwnika i tutaj bardzo często przeciwnicy to maluteńkie figurki, które gdzieś tam widzimy w tle i do których możemy strzelać i które zabijamy. W Call of Duty jest zawsze tak, że raczej ta walka jest bliżej, że widzisz tych przeciwników, a tutaj bardziej wydaje mi się tak realistycznie, gdzieś tam daleko widzisz i możesz do nich strzelać. Oczywiście mamy też, tak jak wspomniałem, pojazdy, nie tylko samochody, ale też czołgi i tak dalej, są helikoptery. Można powiedzieć, że to taki trochę wczesny, no właśnie, kiedy wyszedł Battlefield pierwszy, bo to jest gra, która bardzo w dużej mierze wydaje mi się była sporą inspiracją dla Battlefielda. Patrzę, kiedy się ten Battlefield pojawił. 2002, no tak, czyli rok po Operation Flashpoint. Operation Flashpoint to gra, która zainspirowała tak naprawdę wszystkie późniejsze Battlefieldy i wszystkie takie gry, gdzie była walka na dużą skalę, tak? Tutaj może jeszcze tego tak nie było widać, bo wiadomo, to był 2001 rok, technologia jeszcze nie do końca na to pozwalała, ale faktycznie próbowano zrobić coś, czego jeszcze nie było i to zdecydowanie się udało. Ja uważam, że gra jest świetna, uważam, że tytuł jest absolutnie fantastyczny. Widzę, że, co ciekawe w ogóle, wyszła wersja na Xboxa. Nie mam tej gry, ale chętnie sobie ogram wersję Xboxową, ponieważ PC-towa jest spoko, ale jestem ciekawy, jak to wyszło na konsoli. Na swoje czasy gra też miała dosyć spore wymagania sprzętowe, ponieważ no, tutaj mieliśmy bardzo duży teren, na którym działa się akcja. Jak mówię, to oczywiście można było jeździć samochodami. I jakbym miał przyrównać do czegoś tą grę, najbliżej wydaje mi się, że Operation Flashpoint jest do pierwszy Battlefield Bad Company, do tej pierwszej części. Bardzo zbliżony klimat rozgrywki, także jak graliście w pierwsze Bad Company, no to Operation Flashpoint jest właśnie takim tytułem, który zdecydowanie również powinien Wam przypaść do gustu. Mega dobra gra, jak w nią zagrałem, stwierdziłem, że kurde, muszę jeszcze raz ją przejść, bo to jest fantastyczny tytuł i powiem Wam, że naprawdę
Warto ją poznać. Jest to naprawdę mega spoko gra. Co ciekawe, Arma, czy też, no tak, Arma, bo wcześniej to było Operation Flashpoint, potem poczwarzyło się to w Arma. Chyba najbardziej znane z tych części tam Arma to był dwójka Arma, o ile dobrze pamiętam. Potem był jeszcze Arma Reforger i tak dalej. W każdym razie studio, które zrobiło tą grę, Bohemia Interactive, no zasłynęło między innymi właśnie z tych wszystkich części Arma, ale też na przykład zrobili Daisy pierwsze. Natomiast widzę, że Arma 4 jest zapowiedziana, nie wiadomo kiedy się jeszcze pojawi, więc cała ta seria nadal żyje, ma się dobrze i cały czas jest wypuszczana. Dragon Rising było jeszcze coś takiego, pamiętam. Dragon Rising chyba. To było chyba Arma, grałem w to, bo grałem w Dragon Rising. Czekajcie, na pewno? Teraz nie wiem, muszę sprawdzić. Arma Dragon Rising. Operation Flashpoint Dragon Rising. O, tak, w to grałem faktycznie, pamiętam. Tylko czy to też robiło... Tutaj się ciężko połapać, jak to było, bo to jest, że producentem jest Codemasters, czyli nie robiło tego Bohemia Interactive. Ok, ale jeżeli graliście w Dead Rising, to właśnie Dragon Rising to jest właśnie kolejna część. Dobra, mega fajny tytuł, polecam każdemu, chociaż tak jak mówię, nie wygląda. Kolejnym świetnym tytułem, omawiałem pierwszą część, czas omówić drugą, jest Aliens vs Predator. Gdy grałem w pierwszą część Aliens vs Predator, przy okazji właśnie omawiania, powiem wam, że ta gra mocno się zestarzała, znaczy nie wyglądała tak dobrze. Dwójka natomiast widać, jaki był tutaj skok jakościowy pomiędzy oprawą, pomiędzy pierwszą częścią a drugą. Znowu mamy 3 rasy, czyli Predator, Obcy i Marine. Oczywiście najfajniej się gra Marinem, no bo jakby to było inaczej. Każda z ras ma swoją fabułę, swoją historię, także mamy jakby 3 różne historie. I w mojej opinii dwójka jest najlepszą odsłoną, jeżeli chodzi o Aliens vs Predator. Pamiętam, że potem jeszcze była ta część, która się pojawiła na PlayStation 3. Ona też nie była zła, aczkolwiek to była taka krótka gra, można powiedzieć taki samograj, bo to wychodziło w czasach, kiedy były popularne samograje. Natomiast no, ta druga część w mojej opinii zdecydowanie najlepsza. Oczywiście twórcy zadbali o to, abyśmy mieli dostęp do wszystkich znanych elementów z filmu, czyli Marine, tradycyjnie pistolet z pikaniem i z radarem, Predator, możliwość przerzucania obrazu, między innymi na podczerwień, laser, rzucanie takim dyskiem. Obcy może chodzić po ścianach, może tam, bo zaczyna się w zasadzie Obcy, gdzie sterujemy facehagerem, tak? Gdzie musimy typa złapać i zapuścić mu jajo, tak? W każdym razie, no fantastyczna, słuchajcie, gra. Ja powiem wam, że jest tutaj jeden taki moment w Aliens vs Predator. Kiedyś planowałem taki film, zrobienie takiego filmu 10 rzeczy, których każdy próbował w grach. I między innymi miało być właśnie Aliens vs Predator 2. Gdy gra się Marine, jest taki moment, kiedy jesteśmy w bazie, widać, że już tam był Predator, że już tam coś się działo, nerwy napięte, wszystko, adrenalina buzuje i nagle idąc ciemnym korytarzem mamy taką sytuację, gdzie z dachu spada rura, ale ta rura wygląda jak Obcy. I nie ma osoby, z którą rozmawiałem, która grała w Aliens vs Predator, która nie wywaliła w tą rurę całego magazynka. Jest to tak fajnie zrobione, że no w 100% jesteś w stanie, znaczy nie mogę generalizować, bo pewnie niektórzy nie, ale wiele osób myli ten kawałek rury z głową Obcego i wywala w niego cały magazynek. Fantastyczna sprawa. Jak grałem w to w 2001 roku, rozmawiałem z moimi kolegami na studiach, każdy dokładnie wspominał ten moment i wspominał tak samo, że wypada ta rura i każdy pruje w tą rurę, bo myśli, że to jest Obcy. Świetna sprawa. W każdym razie, no bardzo fajny tytuł. Potem ten reboot Aliens vs Predator, no nie jest zły, fajnie graficznie, bo tam mieliśmy te głowy, ale do tego jeszcze sobie dojdziemy przy okazji, jak będę omawiał te tytuły. Natomiast ja uważam, że druga część jest jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą, tak? Bo pamiętajmy, że tych gier
Aliens vs Predator trochę było. Była też gra na przykład na Atari Jaguar, była gra na CPS-2 Arcade, tak? Czyli taki typowy beat'em up. Także tych gier Aliens vs Predator opartych na tym crossoverze, no troszkę tych gier było, tak? Nie wszystkie były dobre, ale trochę tych gier faktycznie się pojawiło. No oczywiście tutaj było jeszcze dosyć dużo tamtych komiksów i tak dalej, cały ten faktycznie lore jest tutaj dość rozbudowany. Niemniej, jeżeli szukacie fajnej gry, lubicie Predatora obcego, cokolwiek, to zdecydowanie druga część będzie tytułem, który warto zagrać. To jest kolejna gra, w którą jak zagrałem, mówię, kurde, ja muszę tą grę jeszcze raz skończyć, bo to jest tak dobre, jest to tak dobre, że po prostu muszę. Dobra. Rok 2001 nadal. Bungie wydaje Halo na Xboxa. O ile dobrze pamiętam, to było jakoś na początku pojawił się na Xboxie w 2001 roku, na PC pojawił się 2 lata później. Pamiętam, że w czasopismach branżowych wszyscy się zachłystali jakie to po prostu Halo jest niesamowita gra i w ogóle. 2 lata później oczywiście na piracie, bo wszystkie te gry, które miałem, to były oczywiście jeszcze wtedy na piracie. Sam w domowym zaciszu odpalam Halo i powiem wam, no nie zachwyciła mnie ta gra. Znaczy, było dużo tytułów, które w mojej opinii były bogatsze, ciekawsze niż Halo, chociażby omawiane wcześniej, nie wiem, Operation Flashpoint czy Aliens vs Predator. Halo było takim tytułem, który trochę był jakby znaczy dla mnie on był dziwny, bo ta cała otoczka Halo, że tam wszystko było kolorowe, jakieś śmieszne żółwie biegały z pistoletami, rękoma machały, to było jakieś takie dla mnie znaczy nie byłem przyzwyczajony do takich przeciwników, tak? Zazwyczaj jak się walczyło z mutantami, to były jakieś jak z Duma okutane mutanty walące jakimiś kulami albo strzelające, a tutaj jakieś latające, biegające żółwie. Mówię, what the fuck? Nie zachwyciło mnie też sterowanie, głównie przy sterowaniu jeepami i pojazdami latającymi, ponieważ ci co nie grali, ciężko będzie mi to wyjaśnić. Nie sterowało się strzałkami ani WSAD, tylko myszą sterowałeś kierunkiem. Natomiast naciskając W, samochód jechał do przodu, a myszą sterowałeś na lewo i prawo. Było to dosyć dziwne, powiem wam. Ja się do tego nie mogłem całą grę przyzwyczaić. Pamiętam, że końcówka gry to jest takie, kiedy uciekamy z tej bazy i tam się jedzie cały czas chyba jeepem, o ile dobrze pamiętam. O Chryste Panie, jak ja bluźniłem na ten moment. I powiem wam, że skończyłem to Halo i no miałem bardzo takie, rzekłbym nawet negatywne wspomnienia, że stwierdziłem, że no okej, skończyłem Halo, najlepsza gra na Xboxa. Czy była to najlepsza gra? Śmiem wątpić, myślę, że na PC jest dużo lepszych gier niż Halo. I tak jakoś raz skończyłem, odłożyłem na półkę, nigdy do Halo na PC nie wróciłem. Nie była to, znaczy no nie było dla mnie to nic jakiegoś, nie widziałem tam elementów, którymi mógłbym się podniecać w tamtym czasie. Oczywiście to się później w kolejnych latach zmieniło, głównie za sprawą Xboxa 360, kiedy wyszedł Halo 3, Reach i powiem wam, że te części Halo sprawiły, że pokochałem tą markę. Wróciłem potem do Halo Combat Evolved na Xboxa, skończyłem drugą część i w zasadzie całego Master Chief Collection. Wszystkie części Halo mam, wszystkie części kończyłem i dzisiaj uważam, że jest to świetna seria z bogatym światem i uważam, że Bungie rozpoczęło, bo potem przeszło to oczywiście w inne ręce, ale na samym początku Bungie stworzyło naprawdę solidną podstawę dla fantastycznego świata i fantastycznego świata Halo, tak? I uważam, że dzisiaj Halo jest naprawdę mega fajną grą. I dzisiaj jak grałem na PC-cie w tego pierwszego Halo, miałem te flashbacki, kiedy odpalałem pierwszy raz i mówię, kurde, to wcale takie dobre nie jest. Ale faktycznie raczej to potem przeszło w to, że to jest kurde jednak Halo, gra, którą lubię i jakoś się w to wkręciłem i grało mi się to całkiem nieźle. Nie czułem potrzeby kończenia akurat w tym wypadku Halo jeszcze raz, bo Halo kończyłem kilka razy, między innymi potem wersję Anniversary, wersję
która była ulepszonym, właściwie takim trochę remake'iem, także mam do dzisiaj dosyć sporo już zgranych godzin, jeśli chodzi o Halo i nie zamierzam na razie do nich wracać, aczkolwiek co jakiś czas pojawia mi się taka przebłysk, żeby skończyć sobie całą Halo Master Chief Collection i skończyć te wszystkie gry jeszcze raz, bo są one tego warte. Naprawdę Halo jest fajnym tytułem. Nawet ten ostatni Halo z otwartym światem też mi się podobał. Niektórzy narzekali, a ja uważam, że jest to naprawdę dobra gra, chociaż Halo bardziej ma taki rodowód, można powiedzieć, liniowy. To też nie do końca, bo te mapy były często dosyć duże i rozległe, ale ogólnie jest to gra dość liniowa. Nie wiem, czy słyszycie, ale ktoś tam, nie wiem, kosi trawę, czy nie wiem, czy odpalił jakiś motorek w dupie, ciężko powiedzieć. Oczywiście, jak ja siadam na nagrywania, to wszyscy odpalają motorki w dupach. Dobra. 2001 rok to kolejny fantastyczny tytuł, czyli Return to Castle Wolfenstein, czyli tak naprawdę to trzecia chyba część, dobrze pamiętam, trzecia po Wolfenstein 3D i Spear of Destiny, to chyba była trzecia odsłona Wolfensteina. No powiem wam, odpadłem, nie, jak zagrałem. To była, wiecie, jak się tak porównało, jak grałeś, nie wiem, no ostatnią grą, którą grałem, to był Spear of Destiny, nie? I porównałeś to Spear of Destiny z Return to Castle Wolfenstein, to widać było, jak ogromną drogę przeszła rozgrywka. No była to, znaczy grafika w grach, no było to coś absolutnie niesamowitego, nie? Wyglądało to świetnie. Do tego dobrze działało. To jest w ogóle też ciekawe, że ta gra naprawdę dobrze działała, słuchajcie. I pomiędzy pierwszym Wolfensteinem a Return to Castle Wolfenstein było 9 lat różnicy. To jest ogromna ilość czasu, jeżeli chodzi o gry wideo i widać, jak dużą drogę pokonała grafika już w tamtym czasie, tak? I powiem wam, że dzisiaj jak grałem w Return to Castle Wolfenstein, to kolejna gra, którą mówię, kurde, muszę ją skończyć, bo ta gra jest zajebista. Aczkolwiek mam tutaj pewną uwagę, najlepiej mi się zawsze grało na samym początku w tą grę, kiedy strzelało się faktycznie do niemiachów. Potem jakieś te takie okutane w te takie jakieś cuda, to już było takie średnio dobre. Ale ten sam początek, kiedy faktycznie jesteśmy w tym zamku Wolfenstein, uciekamy z tego więzienia, no to jest crème de la crème całego według mnie Wolfensteina. Potem muszę przyznać, że im dalej w rozgrywce, w mojej opinii, tym gorzej. Ale ten początek jest naprawdę spoko. No i w ogóle oprawa, słuchajcie, oprawa, to jak ta gra dzisiaj nawet wygląda, jak sobie odpalisz ją na przykład na 4K, tak jak ja tutaj zgrywałem gameplay, ona działa, słuchajcie, na iTechu trójce. Czyli na silniku, który no już ma trochę lat, a powiem wam, bo działał on oczywiście na Quake'u, to jest silnik z Quake'a trójki, ale powiem wam, fragmenty tej rozgrywki, kiedy na przykład samo intro jest takie, że rozmawiasz z takim grubasem w okularach. Kurde, no to dzisiaj nawet dobrze wygląda. Ten koleś wygląda mega realistycznie. Oczywiście mówimy, przyrównując nawet do dzisiejszych standardów, to dobrze dzisiaj wygląda. Owszem, jakość tekstur jest o wiele niższa, lokacje są może trochę puste, ale nadal ta gra prezentuje się naprawdę nieźle. I do tego muszę przyznać, że nawet na moim ówczesnym sprzęcie działało to bardzo dobrze. No, sama rozgrywka to typowy FPS. Typowy FPS, aczkolwiek lokacje, przynajmniej ten zamek Wolfenstein na początku, fantastyczny. Dużo strzelania właśnie do tych klasycznych Niemców, to jest najfajniejsza rzecz, potem jest, tak jak mówię, trochę gorzej, ale sama ta oprawa dzisiaj naprawdę może się naprawdę podobać i uważam, że jest tutaj dużo fajnych elementów, które potrafią zaskoczyć, na przykład to, że jak mamy flagi nazistowskie, to możemy w nie strzelić i one się rozpadają na fragmenty. No to są takie detale, ale kurde, no powiem wam, mega dobra gierka i do dzisiaj uważam, że jest to tytuł absolutnie fantastyczny, który muszę skończyć. Powiem tak, w 2001 roku pojawiło się Secret Service, nie wiem czy pamiętacie, to było omawiane w Zagrajmy w Krapa, akurat tutaj nie robiłem materiału z tego, znaczy nie ogrywałem, bo raczej uznałem, że nie ma to sensu. Natomiast 2002 rok przynosi nam kolejny legendarny tytuł,
Medal of Honor Allied Assault, najlepsza w tamtym czasie gra wojenna. I powiem wam tak, dzisiaj grając ponownie w Allied Assault stwierdziłem, że kurde, jakie to drewno. Ale w tamtym czasie to dla nas to była najlepsza gra w czasie II wojny światowej, jaka powstała. Nie było nic lepszego. Przypominam, że Medal of Honor tak naprawdę potem ludzie odeszli, ci co pracowali przy tej grze i założyli studio, które zaczęło robić Call of Duty. Natomiast no tutaj w tym Medal of Honor widać takie pewne elementy, które później pojawią się w Call of Duty. Natomiast Medal of Honor to też jedna z najfajniejszych misji ever, czyli lądowanie na plaży Omaha, ponieważ nad grą pieczę trzymał Steven Spielberg i tam chciano oddać ten klimat szeregowca Ryana właśnie z lądowaniem na plaży Omaha. Nie wiem, czy słyszycie, mam nadzieję, że mi tu zbiera dobrze mikrofon, nie wiem, czy słyszycie to, co tam się dzieje za oknem. I powiem wam, gdy pierwszy raz, bo to nie jest tak, że ta gra się zaczyna lądowaniem, właśnie nie. To jest drugi jakby, trzeba przejść kilka misji, które są dosyć nudne i potem jakby zaczyna się ta misja lądowania w Omaha, na Omaha Beach. Powiem wam, jak pierwszy raz ja to zobaczyłem, Chryste Panie, ja odpadłem, nie? To było coś, czego w grach jeszcze nie było. Wylatują z tych amfibii, ludzie biegają, patrzysz po lewo, ktoś tam biegnie, po prawo, jakiś tam próbuje kogoś reanimować, jakiś koleś wystrachany siedzi tam gdzieś w kącie, wszyscy tu strzelają, prują, no mega klimat. Wtedy, bo dzisiaj jak to odpaliłem, mówię, Chryste Panie, jak tu pusto, bo tu nic nie ma, jak drewno w ogóle, jak tu drewniano wszystko działa, ale na tamten czas to było coś niesamowitego. Pamiętam, że w ogóle to jest też ciekawe, bo w tamtym czasie w gry graliśmy dużo wcześniej niż pojawiały się recenzje w czasopismach. Wiadomo, czasopismo ma swój jakby cykl wydawniczy i bardzo często no, gry, które pojawiały się pomiędzy jednym a drugim numerem, no to pojawiały się dopiero w kolejnym numerze, co mogło trwać nawet 3 tygodnie później. I na studiach jeden właśnie z ziomków mówi, że właśnie ma Medal of Honor, że już gra i że tak zaczął opowiadać, jakie tam w ogóle rzeczy, to ja mówię, ty no to przynieś mi tego, bo ja też to muszę w to zagrać. Ja pamiętam, mi przyniósł następny dzień chyba na płyty nagrane i potem ja to odpaliłem w domu, no to powiem wam, Chryste Panie, co za gierka, nie? Zwłaszcza, że zazwyczaj, jeżeli chodzi o rozgrywkę FPS-ową w czasach II wojny światowej, no to mieliśmy Wolfa, który no niby dział się, nawet ten Return to Castle Wolfenstein dział się niby w czasie II wojny światowej, ale to było takie trochę fantastyczne. Tutaj mieliśmy, znaczy w tamtym czasie uważaliśmy, że gra stawiała na bardzo wysoki realizm pola walki i po części wydaje mi się, że jest to prawda, że to faktycznie dużo bardziej realistyczne niż te wszystkie inne FPS-y, powiedzmy w stylu Wolfa, nie? No wiadomo. Ale sama rozgrywka była fantastyczna i chyba najważniejsza ta misja, lądowanie w Omaha Beach, to było coś absolutnie niesamowitego. Warto dodać, że tutaj też dodano kilka ciekawych rzeczy, które później będą w innych grach też się pojawiały, czyli nie wiem, jakieś tam, chyba tutaj było, że się jechało jeepem i się strzelało. Pamiętam, że w pierwszej misji to było. Jechało się jeepem i strzelało się do Niemców, którzy wychodzili tam gdzieś i pamiętam, że zapamiętałem to z 2002 roku jako szalenie dynamiczny rajd jeepem po bezdrożach. Kiedy to odpaliłem, mówię, Chryste Panie, to on jedzie czy on stoi po prostu? On tak powolutku tym jeepkiem jedzie, żeby zdążył każdego trafić. Zadziwiające, jak zmieniła się perspektywa po latach i to, co kiedyś nam się wydawało turbo, jakimś dynamiczną rozgrywką z szalejącym jeepem po bezdrożach i strzelaniem do Niemców, dzisiaj przypomina jechanie 20-letnim maluchem pod górkę, nie? No ale to tak trochę jest, że zapamiętaliśmy to często lepiej, albo po prostu nie mieliśmy skali porównawczej do innych gier i to, co nam się wydawało kiedyś zajebiste, faktycznie zajebiste było, ale dzisiaj ogrywając już dziesiątki, setki, tysiące innych gier, widać, że no to już to, co kiedyś było dynamiczne i zajebiste, dzisiaj takie nie jest. Niemniej, Medal of Honor Allied Assault nadal fantastyczny tytuł. Nie grałem w dodatki, znaczy dodatki grałem, dzisiaj nie grałem w dodatki, bo i Breakthrough i Spearhead
miałem i kończyłem je, ale może je omówię nawet jeszcze, jak będzie w kolejnych odcinkach, zobaczymy. Natomiast oczywiście te dodatki po premierze zaraz ogrywałem. 2002 rok to jedna z fajniejszych gier, która w mojej opinii jest mocno niedoceniana i swojego czasu była dość mocno nielubiana, czyli Command & Conquer Renegade. Westwood próbował troszkę wcisnąć gdzieś swoją serię, legendarną serię Command & Conquer, puścić ją troszkę w nowe tory. Wiadomo, to była strategia czasu rzeczywistego, ale gdzieś próbowano zrobić z tym coś nowego. Przypominam, że i StarCraft próbował, oglądaliście to w moim materiale Retro Story, próbowano zrobić to StarCraft Ghost, czyli przejść w tryb trzecioosobowy. Tutaj próbowano przenieść Command & Conquer w strzelankę FPS. I powiem Wam tak, kurde, jaka to jest dobra gra. Ogólnie raczej oceny były średnie, żeby nie powiedzieć bardzo często negatywne, bo z tego co widzę Eurogamer dał 4/10, Edge dał 5/10, ale powiem Wam tak, jeżeli graliście w oryginalnego Command & Conquer, tego pierwszego, oryginalnego z Kane'em i nagle przenosicie się do tego świata i to co widzieliście z góry, z rzutu izometrycznego, jako malutkie sprite'y, budyneczki, nagle jest budynkiem w 3D, do którego możesz wejść i ten budynek to nie jest tylko jedna lokacja. Pamiętam, że w jednej z pierwszych misji zwiedzamy Hand of Nod, czyli taką tą bazę Nod. I słuchajcie, to jest wielopoziomowa lokacja, w której zjeżdża się windami, gdzie są różne pokoje, gdzie jest siłownia, tam jest mnóstwo całej masy detali, słuchajcie. I tylko to pokazuje, jak fajnie to było zrobione. Na przykład pamiętam, że grając w pierwszą część Command & Conquer były na przykład kościółek gdzieś stał, nie? I ten kościółek to była po prostu jeden sprajcik, graficzka, nie wiem ile tam było, 50 na 50 pikseli. Tutaj do tego kościółka można wejść, jest tam w środku ksiądz często i oglądanie tego wszystkiego, całego świata Command & Conquer z perspektywy małego żołnierza, to jest naprawdę coś absolutnie fantastycznego. I jasne, strzelanie może trochę jest drewniane, może nie czuć trochę siły tej broni, ale to kiedy biegniesz po tej wyspie, robisz jakąś misję, biegniesz i widzisz, że nad głową latają orki, gdzieś tam jeżdżą te harwestery. Cały czas ma się wrażenie, że tu trwa regularna bitwa, regularna wojna. To, co widziałeś z rzutu, z lotu ptaka, grając w oryginalnego Command Conquer, tutaj widzisz to z perspektywy małego człowieczka, który biega i próbuje wykonać swoje misje. I powiem Wam, że to jest niesamowite. Jeszcze dodatkowo, to już zapomniałem, ale jak sobie odpaliłem tutaj, teraz jak zgrywałem, Ewa, czyli głos Ewy i to charakterystyczne reinforcements have arrived i ten jej głos, to po prostu aż mi się ciepło na sercu zrobiło. Mówię, kurde, jakie to jest zajebiste. I powiem Wam, uważam, że gra zdecydowanie jest niedoceniana, a jest to naprawdę fantastyczny tytuł, który jeżeli lubicie klasycznego, pierwszego, i tu podkreślam pierwszego Command & Conquer, znacie te jednostki, te jeepy, te czołgi, wszystko co tam występowało, to Renegade przenosi nas w to pole bitwy właśnie, w to pole bitwy, które widziałeś z lotu ptaka i robi to naprawdę dobrze. I uważam, że gra jest naprawdę świetna, świetnie zrealizowana, są duże mapy, a samo to, że kiedy widzisz jednostki, które widziałeś w postaci kilku pikseli na ekranie i nagle widzisz je, że są one trójwymiarowe, stoją przed tobą, no to jest po prostu coś niesamowitego. I uważam, że bardzo niesłusznie gra została potraktowana, bo Westwood miał dobry pomysł, który w mojej opinii powinien zostać później jeszcze ewoluować w jakąś drugą, trzecią, piątą część, nie wiem. W każdym razie, naprawdę wyszło to fajnie, uważam, że jest to mega fajna gra i Renegade do dzisiaj będę bronił Renegade'a, bo faktycznie nawet dzisiaj grając po latach, pamiętam, że jak grałem pierwszy raz to mi się podobało, ale też jakoś tak bez szału, ale dzisiaj grając po latach o wiele bardziej doceniłem rozgrywkę, oprawę, to wszystkie te jednostki, to, że jesteśmy malutkim trybikiem na wielkim polu bitwy, no jest to naprawdę coś fajnego. Polecam, jeżeli nie graliście, zagrajcie sobie w Renegade'a, ale pod warunkiem, że znacie oryginalnego Command & Conquer. Jeżeli nie,
to niekoniecznie musi się Wam to podobać, bo tutaj chodzi o to, że spotykasz ten całe pole bitwy z oryginalnej gry w makro skali i to widzisz jakby oczami malutkiego żołnierzyka, który w oryginalnym Command & Conquer miał raptem 5 pikseli wysokości. No niesamowita rzecz, polecam. Bardzo fajna rzecz. Kolejnym tytułem jest kolejny fajny tytuł, bo tych fajnych tytułów w dzisiejszym odcinku będzie dużo, bo tak jak powiedziałem, są to czasy, kiedy bardzo dużo dobrych gier się pojawiało, żeby nie powiedzieć naprawdę takich mega dobrych i co ciekawe nie były to sequele, remake'i, tylko cały czas pruto nowe rzeczy, które okazywały się mniejszymi lub większymi hitami. I kolejnym tytułem jest Star Wars Jedi Knight Jedi Outcast, czyli powrót Kyla Katarna. Jest to trzecia odsłona po Dark Forces i Dark Forces 2 Jedi Knight. Jedi Outcast był trzecią odsłoną. Faktycznie porównując do drugiej części, tutaj było widać, że ta gra porządnie wyładniała. Dwójka była jeszcze taka trochę surowa, ale trójka fajnie oddawała już tutaj te Gwiezdne Wojny. No i oczywiście strzelanie do klasycznych szturmowców, walki na miecze świetlne i całkiem niezła oprawa. Jedi Outcast to kolejny tytuł, który powiem Wam, jak zagrałem, mówię, Chryste Panie, ja muszę to jeszcze raz skończyć. Całe szczęście mam wersję na Xboxa, więc może sobie tą wersję Xboxową zagram. Ale oczywiście ta wersja na PC jest o wiele, wiele lepsza, jeżeli chcecie sobie zagrać. Natomiast jest to naprawdę fantastyczny tytuł, którego klimat klasycznych Gwiezdnych Wojen można powiedzieć, że się wylewa drzwiami i oknami. Co ciekawe, wszystkie te gry, które Wam opowiedziałem, zazwyczaj działały na iTechu, czyli na silniku Quake'a trójki, a Renegade działał na Litechu, czyli na tym silniku, na którym działało Shogo i co to działało? Shogo i Blood 2. To były chyba dwa najpopularniejsze silniki w tamtym czasie, Litech i właśnie Ittech, bo dzisiaj chyba wszystkie gry, które są z dzisiejszego odcinka, albo na jednym, albo na drugim silniku się pojawiają. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że większość, jeżeli nie, to znakomita większość pojawiała się na jednym albo na drugim silniku. W każdym razie, jeżeli chodzi o Jedi Outcast, do dzisiaj uważam, że jest to jedna z chyba najlepsza odsłona z Kylem Katarnem. Chyba najbardziej ją lubię. Jedi Academy już nie było takie dobre, powiem Wam. Dwójka była jeszcze taka mocno archaiczna, a jedynka to jeszcze była taka gra, trochę gra w stylu pierwszego Dooma, także, czy tam drugiego Dooma, także jeszcze opierająca się na sprite'ach, a tutaj mieliśmy już wszystko jakby w trójwymiarze. Dużo fajnych rzeczy, które zapamiętałem, takich niuansów można rzec, że jak strzelałeś do szturmowca i on stał gdzieś wysoko, to on spadał, nie? To było takie zajebiste, słuchajcie. Oczywiście dodano też tamte chyba, bo nie doszedłem tak daleko dzisiaj, bo już też nie pamiętam, ale chyba, że były moce, można było używać mocy, można było używać dobrych albo złych mocy. To było w drugiej części, że albo się stawałeś mrocznym Jedi, albo normalnym Jedi. Właściwie to Sithem chyba, nie? Czy tam Dark Jedi wtedy była jakaś inna nomenklatura, tak mi się wydaje. W każdym razie można było przejść na ciemną stronę mocy, jeżeli zależało nam na tym. Mega dobra gierka, do dzisiaj uważam warta sprawdzenia, jak i wszystkie gry z serii Jedi Knight, czy tam, Jedi Knight. Ciężko powiedzieć, czy mówić Jedi Knight, czy Dark Forces, bo sama ta nomenklatura tych tytułów to już jest tak popieprzone, że w każdym razie dla tych, którzy chcieliby dzisiaj zagrać, to pierwsza część to Dark Forces, druga część to Jedi Knight Dark Forces 2, trzecia część to Jedi Knight 2 Jedi Outcast, bo ten wcześniejszy Jedi Knight to była pierwsza część, chociaż tak naprawdę była druga, a trzecia część to oczywiście Jedi Academy. Popieprzone to wszystko, ale ogarniecie. W każdym razie faktycznie pojawiły się też porty na Nintendo Switcha i na PlayStation 4, także jeżeli macie ochotę zagrać, jest jeszcze wsteczna kompatybilność na Xboxie One, także ja sobie w tą wersję właśnie pewnie najchętniej zagram właśnie na wstecznej kompatybilności. Polecam, naprawdę mega dobra gra. Kolejny tytuł i kolejny, może już nie tak dobry, bo jest to Soldier of Fortune 2 Double Helix. O ile pierwsza część Soldier of Fortune była absolutnie fantastyczna, w dwójce coś nie pykło. Ciężko mi powiedzieć co. Nie była to totalnie zła gra, ale
nie wiem, czy minęło zbyt dużo czasu, a ta względem pierwszej części ta gra się tak bardzo nie różniła. Nadal mogliśmy odrywać ręce, nogi, nadal krew się lała strumieniami, ale dwójka to nie było już to. Czegoś tam zabrakło i nie potrafię, nigdy nie potrafiłem stwierdzić czego, że ta gra jakoś tam dawała radę, bo to nie był zły tytuł, zła gra, ale to nie było tak dobre jak część pierwsza. Ciekawi mnie, jakie były oceny. No, 6 na 10 Eurogamer dał i potem 8 na 10 GameSpot. Znaczy, no, miało dosyć dobre oceny, ale w mojej opinii, czekajcie, gulne tylko coli. W mojej opinii gdzieś zniknął ten cały klimat Soldier of Fortune. Nie wiem dlaczego. Już ta pierwsza misja w Pradze, pamiętam, że jak grałem w nią pierwszy raz, to wiedziałem, że to nie jest Soldier of Fortune, który lubiłem. Nie wiem, wydaje mi się, tak dzisiaj patrząc na to z perspektywy czasu, że jednym z powodów jest słabo oddana siła broni. Gdy w pierwszej części strzelaliśmy z shotguna do typa, to czuć było tą siłę, że temu gościowi tą nogę, czy tam rękę, czy głowę, to mu odrywa i ta ręka leci gdzieś daleko. Tutaj tego nie czuć. Tutaj strzelanie ze strzelby przypomina jak strzelanie z kapiszonów. Owszem, czasami mu ta ręka odleci, ale nie czuć tej siły. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj coś nie pykło tak, jak powinno być. Dodam jeszcze, że gra również zrobiona na Itechu trójce, jakbyście chcieli wiedzieć. Także powiem Wam, że no, Soldier of Fortune już nigdy nie wrócił do tej zajebistości z części pierwszej, bo potem się pojawi jeszcze Payback, który był no już totalnym gniotem, ale widać było, że seria obrała jakiś zły kierunek, wydaje mi się, i to był właśnie ten problem. Ja wiem, że wielu z Was pewnie powie, że Double Helix wcale takie złe nie jest. Ja nie mówię, że jest to zła gra, jest gorsza od części pierwszej. Natomiast widać było, że dwójka jest gorsza od jedynki, a trójka jest gorsza jeszcze od dwójki, także cały czas ten spadek tutaj serii faktycznie był. Natomiast no, były te wszystkie elementy, które pokochaliśmy w Soldier of Fortune. Koleś leżał, można było mu ręce, nogi odstrzelić z shotguna, to wszystko było dostępne, tak? Strzelając typowi w japę z Desert Eagle'a, to mu się z tyłu taki pokazywały te dziura wylotowa z mięsem i z kośćmi. No to wszystko było. Ale sama gra, no to nie było. Niestety nie było. Dobra, kolejny tytuł. Poczekajcie, żebym nie pominął którejś rozgrywki. Turok Evolution, ojej, byłem wielkim fanem Turoka. Pierwsza i druga część Turoka, fantastyczne gierki, więc jak wyszło Turok Evolution, no to ja mówię, nie, no to ja też muszę w to zagrać. I co tu się stało z Turok Evolution, to ja nie wiem. Pomimo, że zaparłem się i mówię, skończę tą grę, nigdy jej nie skończyłem. Zatrzymałem się na takiej misji, gdzie się latało chyba na pterodaktylu z widoku z trzeciej osoby, czyli dosyć chyba daleko. Natomiast sama gra, ja mam takie wrażenie, że ona była jakby wypuszczona jako tytuł niedokończony. Zabrakło, ona wyglądała nawet gorzej niż pierwszy Turok w mojej opinii. Wszystko było jakieś takie przekoloryzowane, bardzo często brakowało dobrego oświetlenia, to znaczy to widać było, na przykład wchodzisz do ciemnej jaskini i widzisz stalaktyty, które jakby nie mają w ogóle cieniowania, czyli świecą na biało, bo tekstura jest taka biała, tak? Także to nie to, że one świeciły, tylko że jakby brakowało cieniowania w tej grze. I pamiętam, że ta gra no nie była tak dobra. Niby się strzelało z tych łuków, niby czuć było tą moc tych łuków, niby mieliśmy tam ten topór, który myśmy mieli te małe dinozaury, niby były też te dinozaury i dużo ich było więcej niż w drugiej i pierwszej części. Nie wiem, coś tu, słuchajcie, nie zagrało w tym Turok Evolution. Nigdy mi się, tak jak mówię, nie udało skończyć. Dzisiaj pograłem trochę i stwierdziłem, że nadal uważam, że tej gry nie lubię. W zasadzie to jest czwarta część, a nawet i piąta część Turoka. Źle Wam powiedziałem, bo był jeszcze Turok 3 na Nintendo 64 i Turok Rage Wars, czy tam Beast Wars, który był tytułem multiplayerowym na Nintendo 64. I Turok Evolution jest tak naprawdę dopiero piątą odsłoną. Ale powiem Wam,
nie wiem, nie potrafię się do tej gry przekonać. Pograłem trochę i jakoś ta gra jakby nasiliła się na to, żeby dać nam fajną oprawę i te wszystkie elementy, które były znane z Turoka, czyli dosyć dużo skakania po platformach, strzelanie z łuku, wspinanie się, ale to nie było to. Gdzieś w tym wszystkim, słuchajcie, znikł cały klimat Turoka. Całe szczęście Turok powróci już na PlayStation 3, co prawda, za sprawą po prostu gry Turok, która też nie była za bardzo pozytywnie przyjęta, ale do niej jeszcze dojdziemy, ale uważam, że jest to naprawdę dobry Turok, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Natomiast Turok Evolution, nie wiem, może kiedyś spróbuję, słuchajcie, wrócić do niego i zrobić materiał po latach, ale powiem wam, że ciężko. Ciężko mi się dzisiaj w to grało. To sterowanie w ogóle jakieś takie dziwne, nie? Jakoś, wiecie, zmniejszyłem prędkość myszy do minimum, a i tak ruszyłeś myszką minimalnie, on się obracał o 180 stopni i nie wiedziałeś, gdzie stoisz. Bardzo często w tej grze nie wiedziałem w ogóle, gdzie jestem, bo minimalny ruch myszą na lewo, prawo od razu ci się gdzieś obracał jakoś. Nie wiem, czy ten element też był dostępny, czy też się pojawiał w czasie premiery, kiedy grałem w niego pierwszy raz, ale dzisiaj to mnie to strasznie irytowało. Natomiast no cóż, no jest to Turok, no. Jedyny Turok, którego nie skończyłem tak naprawdę. No nie, sorry, nie skończyłem też trójki, no i tam powiedzmy multiplayerowego Turoka, no to nie da się skończyć, ale trójka to już był niestety gniot i nie chciałem w niego grać. Natomiast no to była jakby nowa generacja Turoka, bo to na PlayStation 2 się pojawiło też, nie? Na GameCube'a i na Xboxa, ale powiem wam, że no nie mogłem się. To jest najgorsza gra z tego odcinka, zdecydowanie. Dobra, ostatnim tytułem, który mam dla was, jest to dla PC-ciarzy chyba pierwsza gra z Agentem 007, przynajmniej która, no wiadomo, nie była jakimś tytułem 8-bitowym czy 16-bitowym, tylko już całkowicie jakby w trójwymiarze, czyli James Bond 007 Nightfire. Było to dosyć ciekawe, bo Nightfire nie opierał się na filmie, był jakby całkowicie nową historią, ale wykorzystywał Pierce'a Brosnana, który również pojawił się na okładce. Ja jestem wielkim fanem ogólnie gier z Jamesem Bondem. Będę recenzował je wszystkie. Wiem, że na Xboxie na razie pojawiły się chyba dwie, które omawiałem, ale mam wszystkie te gry i będę je na pewno omawiał. To, co było fajne w Jamesie Bondzie, to to, że to był FPS, ale miał kilka fajnych momentów, czyli mieliśmy te wszystkie gadżety, a to można było laserem z zegara strzelić, a to można było z zapalniczki zrobić ten aparat fotograficzny. Gra cały czas jakby dawała nam różne zadania. Raz chodziliśmy po jakiejś bazie z pistoletem z tłumikiem, innym razem strzelaliśmy ze snajperki, broniąc jakiejś dziewczyny, także dużo fajnych elementów się tutaj, słuchajcie, pojawiało i gra nie była takim typowym FPS-em. Owszem, było też strzelanie z pistoletu, bo to wiadomo, tego nie można się pozbyć, ale oprócz tego było dużo właśnie takich elementów, rzekłbym nawet unikalnych, jeżeli chodzi o rozgrywkę i to było naprawdę spoko. Widzę, że są jakieś różnice pomiędzy wersją PC-tową a konsolową, że nie ma elementów jeżdżonych. O, tego to akurat nie pamiętam, czy były, czy nie były. Natomiast, ciekawe, czy musiałbym tutaj jakiś sobie research przeprowadzić. Natomiast uważam, że jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, Nightfire miał mnóstwo fajnych motywów, które no fani Bonda, chociaż tak jak powiem wam szczerze, ja uważam, że jeżeli chodzi o Bonda z Brosnanem, to taki jest trochę to... No ja nie przepadam za Brosnanem jako za Bondem. Jest to taki trochę... no lamus, jeżeli chodzi o Bondy. Jeden z gorszych chyba Bondów. Wiem, że wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale uważam, że było wiele więcej dobrych aktorów, chociaż no już tego ostatniego to już nawet nie wspominam, bo to był super, ale Roger Moore, czy ten w mojej opinii lepsi Bondowie niż Pierce Brosnan. Natomiast no, sama rozgrywka oferowała, nie wiem właśnie, czy tutaj w tej wersji PC-towej są te elementy, ale było jeżdżenie samochodem, było potem ten samochód zamieniał się w łódź podwodną i pod wodą się tym samochodem, słuchajcie, pływało. Tych elementów było naprawdę takich bondowskich, typowo bondowskich dużo.
i jeździło się jakimś samochodem, co się strzelało w ogóle i była ta kolejka linowa, gdzie się strzelało do helikoptera z bazuki. No dużo fajnych elementów, które w mojej opinii tutaj zostało zawartych i strzelanie ze snajperki z helikoptera, gdzie typiara jechała samochodem i trzeba było ją bronić. No fajne motywy, słuchajcie. Natomiast gra też ma to do siebie, że jest to tytuł krótki. To nie jest gra, w której spędzisz 15 albo 20 godzin. To jest gra na 3-4 godzinki i już widzisz napisy końcowe. Nie jest to złe, bo jest przynajmniej tytuł bardzo intensywny, ale faktycznie dosyć krótki. Natomiast dzisiaj nawet powiem Wam, że ten Bond się broni. Wygląda on dobrze, ta oprawa jest całkiem niezła. Jest to jedyna gra chyba z tego odcinka, która działała na silniku Gold Source, a nie na id-Techu, ani nie na Litechu. Ale uważam, że ogólnie Bondy to bardzo fajne gierki. Najwięcej chyba wyszło na Xboxie. Nie wiem, czy na PlayStation 2 wyszło ich tyle samo, szczerze mówiąc, może tak, ale chyba na Xboxie wyszło ich chyba 5 albo 6. Ja ogólnie jestem wielkim fanem gier z Bondami i uwielbiam je i uważam, że ten tytuł jest również bardzo fajnym Bondem, który no, jest jakby tytułem troszkę takim, że jakby może nawet nowej generacji, na tamte czasy oczywiście, nowej generacji, bo wcześniej był jeszcze inny Bond, który pojawił się na PlayStation 2, ale on był taki mocno archaiczny jeszcze, a tutaj ten Nightfire to czuć było next gen, że tak powiem. Także jeżeli szukacie ciekawej rozgrywki, niedługiej, zdecydowanie Nightfire jest tytułem, którym powinniście się zainteresować. Takie trochę Call of Duty, czyli dużo akcji, dużo skryptów, oczywiście w mocno uproszczonej formie, że tak powiem, ale bardzo zróżnicowana rozgrywka według mnie. I to właśnie zawsze broniło te gry z Bondem, że tam było właśnie bardzo duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Dobra, słuchajcie. Nightfire był ostatnim tytułem, o którym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Jeszcze tylko zerknę, czy nic nie pominąłem, bo czasami jest tak, że szybko coś tutaj szukam i gdzieś tam mi się przewinie i potem się okazuje, że o jakiejś grze nie powiedziałem, ale chyba o wszystkich tytułach, których chciałem Wam powiedzieć dzisiaj, te wszystkie informacje są. Dajcie znać, czy chcecie oglądać kolejne odcinki grania oczami. Ja powiem Wam tak, przy ogrywaniu gier z dzisiejszych odcinków w zasadzie wszystkie gry poza Turokiem to były tytuły, które zapragnąłem skończyć jeszcze raz. To jest w ogóle takie ciekawe, że ten początek 2000 lat, no może od 2001 roku, gry, które były przygotowywane w tamtym czasie, po pierwsze były dość unikalne, nie bano się eksperymentować, ten gatunek FPS-ów, on jeszcze ewoluował, ale już deweloperzy ogarniali, co można zrobić, jak zrobić i szli w różne pomysły, które niekoniecznie były oczywiste, które mogły się przyjąć albo się mogły nie przyjąć i wiele razy ryzykowano i te tytuły wychodziły naprawdę fantastyczne. I były to tytuły, które dzisiaj w mojej opinii są naprawdę mega dobrymi grami. Na przykład Command Conquer Renegade, słuchajcie, no Wolfenstein, Halo, Medal of Honor, no to są gry, które dzisiaj są klasykami, no może poza Renegade'em, a z których wiele innych gier potem czerpało. Operation Flashpoint chociażby, nie warto o nim przecież, nie mogę o nim zapomnieć. To gry, których wiele gier do dzisiaj korzysta garściami, ale te pierwsze wersje miały w sobie coś takiego nowatorskiego. No owszem, były miejscami surowe, ale naprawdę dzisiaj się dobrze w to gra. Zastanawiam się, czy to, że gra się dzisiaj w to dobrze, to jest dlatego, że ja grałem w te gry 24 lata temu na premierę i ja mam po prostu to poczucie nostalgii, to mnie napędza. Czy dzisiaj jakby gracz, który nie grał w te tytuły kiedyś, dzisiaj jakby zasiadł do takiego Operation Flashpoint, to by poczuł to samo co ja? Pewnie nie. Pewnie by go odrzuciło, bo ma skalę porównawczą dzisiejszych tytułów, Call of Duty, Battlefielda i dla niego Operation Flashpoint będzie jak gra z komórki, takiej jakiejś babciowona bardziej, ale dla osób, które faktycznie grały w tamtym czasie w te tytuły, no to są gry, które powiem Wam, że one się wcale tak bardzo nie zestarzały, no poza oprawą. Nadal są to mega dobre tytuły, w którym warto poświęcić sporo czasu i je przejść, bo są na to według mnie zasługują. No i tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Dajcie oczywiście znać, czy chcecie kolejne odcinki oglądać i dajcie znać, która według Was z tego odcinka gra była najlepsza. Jeżeli miałbym wybrać najlepszy tytuł z tego odcinka, Command & Conquer Renegade.
Uwielbiam tą grę, naprawdę uwielbiam i myślę, że nabrałem ochoty, żeby zrobić dla Was materiał, jakieś recenzje po latach albo coś takiego z tej gry, bo myślę, że tak trochę dla siebie, bo ja chcę tą grę skończyć. Muszę mieć powód, żeby ją skończyć, więc mówię, że zrobię z tego materiał. O, i tyle. Dobra, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.